Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makowiec. Na ciasto będziemy potrzebować 1,5 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, 3 łyżki cukru, 1 jajko, 10 deko stopionego masła, takiego miękkiego masła. Ja mam tak częściowo stopione. I ponadto tutaj mam 2 deko drożdży, łyżkę cukru i 1/3 szklanki mleka. I to wszystko należy połączyć i ciasto zarabiamy i damy do lodówki na 30 minut. I przygotujemy sobie w międzyczasie masę makową. Gdyby okazało się, że ciasto jest zbyt rzadkie, dosypujemy niewielką ilość mąki. Jest to uzależnione od wielkości jajek. Moje ciasto jest idealne, więc wyrabiam i daję do lodówki na 30 minut. Mam ekologiczne jajka, więc mają taki piękny kolor. I ciasto mam przygotowane i dam do lodówki. A teraz masa makowa. 40 deko zmielonego maku. Mak zalałam 2 szklankami wrzącej wody i pozostawiłam 30 minut pod przykryciem. Dodajemy 10 deko stopionego masła. Tutaj mam szklankę orzechów. Ja orzechy kroję, ja orzechów nie mielę do makowca. I szklankę rodzynek. 1 łyżkę mąki ziemniaczanej i 1 szklankę cukru. Ja dodaję wanilii i 2 duże jajka. Jajka z cukrem ubiję na puszystą masę i później dołożę do maku, bo ja mak jeszcze mam gorący, więc musimy odczekać te pół godziny, jak ciasto będzie odpoczywało, tak i mak. I później połączymy składniki. Teraz pozostawiam mak na 30 minut. Ja kupuję gotowy mak mielony. Ciasto po pół godzinie w lodówce tak wygląda. Podzielę na 2 części. Większą część ciasta rozwałkuję i dam do formy. Forma 17 na 27. A mniejszą część ciasta też rozwałkuję. Ja mam taki gadżet i natnę tym gadżetem i dam na wierzch makowca. A jajka z cukrem ubiję na puszystą masę i połączę z masą makową. Ciasto rozwałkowałam i gadżetem nacięłam mniejszą część, a większą część ciasta wyłożyłam do formy, tak jak wspominałam, 17 na 27. I teraz jajka mam puszyste, przekładam do masy makowej. Dodaję dużą łyżkę mąki ziemniaczanej, wanilię do smaku. Jeżeli lubimy olejek migdałowy, możemy dać olejek. Ja dodaję wanilię. I masę makową dokładnie łączymy.
wkładamy na ciasto. Jeżeli lubimy inne bakalie, możemy dodać. Ja lubię rodzynki i orzechy, ale jeżeli ktoś lubi figi, też można dodać. Skórkę pomarańczową też można dodać. I tak mamy przygotowany makowiec i teraz będziemy, może w ten sposób będzie mi łatwiej złożyć na ciasto. Tak. Rozkładamy i ciasto, makowiec powędruje do piekarnika. Tylko ładnie tu trzeba sobie porozkładać. Jeżeli nie mamy takiego gadżetu, możemy zrobić radełkiem nacięcia i poukładać skośne paski. Makowiec pieczemy godzinę czasu w 170 stopniach. I tak oto makowiec mamy upieczony. Możemy posypać cukrem, pudrem lub możemy polać czekoladą. I tak wygląda w przekroju makowiec. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Makowiec